Krzysztof Kawęczyński mieszka w Budach. To niewielka osada na skraju bądź już w granicach Parku Narodowego. Mówię o nim Król Biebrzy. W sumie nie wiem dlaczego i jadę do niego, żeby go o to właśnie zapytać. Dlaczego mówię o nim Król Biebrzy? Jak mu się tutaj żyje? Dlaczego się tutaj schronił przed światem? Dzień dobry. Pan Krzysztof Kawęczyński? Tak. Dzień dobry. Dlaczego mówią o panu Król Biebrzy? Dlaczego mówią Król Biebrzy? No bo ja wiem. Malarz mnie namalował i podpisał pod portretem Król Biebrzy. I pan się na to zgodził? No tak, i napisali artykuł od razu i w prasie, na pierwszej stronie w Łomży i Król Biebrzy, potem film nakręcili, no i tak się stało. No, w końcu ktoś musi być najważniejszy tutaj. To dlatego chyba. A na czym ta najważniejszość polega? No symbol, to symboliczna taka. Aha. Długo pan tu mieszka? 20 lat. W ogóle możecie zwiedzić jak chcecie. A co u pana możemy zobaczyć? A muzeum, no jest co. No dobrze, to przyjdziemy. Kiedy przyjdziecie? No zaraz. Aha, dobrze. Panie Krzysztofie, co my możemy u pana zobaczyć? A możecie zobaczyć, tak, no przede wszystkim moje zwierzęta. Tak. Krowy czerwone polskie. Czyli też znowu powrót do starej tradycji. Co Czy- jeszcze? czy- Krowy, pieski. Pieski. Pieski to one przybłąkały się. Ja je przygarnąłem, no i one są po prostu. Są, bo są. No, mają tutaj dożywocie i to jest takie malutkie schronisko, ale to nie na wielką skalę. No bo w końcu Park Narodowy. Jeszcze widzę jakiegoś osiołka, czy to jest jakiś A to inny jest koń? Konik polski. Konik polski. Z takimi tymi pręgami na grzbietach. To jest konik polski, który w dawnych czasach żył dziko i tutaj on pasuje do tego krajobrazu. No i co jeszcze tutaj ze zwierząt? No i jest prosiaczek dupcio. Prosiaczek. Prosiaczek dupcio. Co prawda wietnamski z importu, ale Skąd to, pan wie, że wietnamski? no bo jak podarowali go na imieniny, to zaznaczyli, że to będzie wietnamski. I miał już wtedy 3 lata, teraz już u mnie już jest 6 lat, to już ma 9 lat i ma tutaj też dożywocie. Wszystkie zwierzęta mają dożywocie, łącznie i krówki, i konie, i także umierają naturalnie. Zapraszam Was w ogóle na urodziny. No, one już będą niedługo, za niecałe 40 lat, wtedy skończę stulecie bo teraz mam przerwę w piciu, nie piję do wieku lat 100. Ale jak skończę 100, to właśnie wypiję pierwszy kieliszek. Czyli kiedy to będzie? To będzie w 2053 roku w październiku. O, tutaj wchodzimy. O, przyciskamy się. Wąskie przejście. No, na ścianie rzeźby piękne. Anioły Dionizego Purty, rzeźbiarza biebrzańskiego. Panie Krzysztofie, a co to jest w tych butelkach? O, jaka fajna butelka. A, to jest słynny napój biebrzański. Kopnięcie łosia. Pięcie łosia, no tak. Bo From Biebrza with love. Widzicie, to jest piękna butelka, taka maksymalnych rozmiarów. Można powiedzieć wersja prezydencka. To jest produkowane w lesie, w Olsie, miejsce tajemnym, nikt nie wie gdzie. Oryginalny napój biebrzański, kopnięcie łosia, to jest nalewka biebrzańska dla przyjaciół, tylko dla przyjaciół. 60% seria limitowana. Gdzie to sprzedają? No, u mnie się można napić w każdym razie. U mnie się pije na miejscu. No i można to nabyć oczywiście. Cena jest uwolniona. Dowolnie. Jaki dzisiaj kurs? A różnie, to w zależności od dnia. Od kilkudziesięciu złotych wzwyż. A taka wielka butelka to ponad 100 zł kosztuje. A ta jest To jest wielka? dużo droższe od wódki sklepowej. Dużo droższe. No przynajmniej 3-krotnie. Piękny wiersz jest tutaj napisany dla pijących, przestrzegający, że należy ostrożnie pić. Nie wolno tego za dużo pić, no bo to może w głowie namieszać. W każdym razie w małych ilościach jest to napój leczniczy.
Na przykład, jak mnie bierze grypa, to dosłownie 20 gram i przechodzi. A pan powie nam, gdzie to można kupić? No u mnie można to znaleźć, u mnie to jest zawsze i ja częstuję gości swoich w takiej ilości oczywiście symbolicznej, no bo tak jak mówię, ja w ogóle nie piję. Ja piję tylko leczniczo, czyli 10 gram, 20 gram w przypadku jak mi gardło boli na przykład albo bierze mnie grypa. I rzeczywiście ma to działanie, skutkuje bardzo pozytywnie. Smak cudowny. Jest to jeden z... lepszy od szkockiej whisky. Nie chcę tutaj robić reklamy, ale jest to naprawdę 100 razy lepsze. Ja za alkoholem nie przepadam, bo tak jak mówię, nie piję, ale smakowo jest to coś cudownego. A ma pan otwartą butelkę? Mam. To ja chętnie jednak Mogę spróbuję. ci dać do spróbowania. Ja leczniczo też mogę pobrać. O, zaraz ci dam kieliszek. Ciach, troszeczkę, tak? Tak, pan też musi dla zdrowia, co? Tak? Tak. Kieliszek to też po jakiejś hrabinie? Tak, ja tu nawet mam taki kieliszek. No tak, ale to jest robione na wzór starych. No to zdrowie. Pana zdrowie. To właśnie to jest ilość lecznicza i więcej nie powinno się. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Właśnie to jest. Patrzcie, jaki bukiet zapachowy jest. Nie, rzeczywiście Jest to fantastyczne. bajka. Jest to. No, szkocka whisky to przy tym jest miernym napojem, mogę ci powiedzieć. Bardzo dobre. Zdrowie. Bardzo dobre. Jest to najlepszy napój chyba w Polsce, ja uważam. Ja też. Mamy tu podobne zdanie. Dziękujemy. Powodzenia.